Nawrocki stanie w obliczu dwóch bardzo złych decyzji. I te decyzje mogą się bardzo szybko zadziać w jego kadencji. Ta decyzja zapadnie po nagłym wojennym ataku, nie na Polskę. Będzie atak na kraj, być może europejski, bezpardonowy atak. I od tego ataku się zacznie pasmo bardzo trudnych decyzji Nawrockiego. Decyzji wymuszonych przez sytuację, w jakiej się m.in. Polska znajdzie. Będzie się mówiło o zdradzie Europy, o politycznym zdradzeniu Europy lub państwa w Europie, będzie się mówiło, że Ameryka zdradziła jakieś państwo europejskie, po cichu dogadując się z Rosją, z Putinem. Ale nie chodzi tu o Ukrainę. Przyjdzie czas, że Europa zostanie sama i będzie się musiała bronić, a nie cała Europa będzie chciała się bronić. Część Europy będzie chciała stanąć za tym państwem. W tej części znajdzie się też Polska. Nawrocki będzie miał trudną kadencję, ponieważ jego kadencja będzie uwikłana w niedobre działania, które się będą działy w Europie. Uwikłana w nie naszą wojnę. Dziwne. Aż strach powiedzieć. Nie wiem, może dzisiaj nie powinien tego mówić. 5 lat trwa prezydentura. Ona się niebawem zacznie w Warszawie. Tak mi dała poczuć. A skończy się na uchodźstwie. Jego pierwsza kadencja skończy się na uchodźstwie. To co z Polską? Świat zostanie wciągnięty w głęboką wojnę i w Polsce ona też się wydarzy. W trakcie kadencji pana Nawrockiego zacznie się wojna w Europie i nie tylko w Europie. Będzie to 2- lub 3-frontowa wojna i jeden z frontów będzie w niektórych państwach europejskich. Polska w tym czasie się dość mocno wyludni. Ludzie będą uciekali z Polski. Nie tak będą ofiary, jak będzie panika i lęk, uzasadniony czy nieuzasadniony, ale będzie nagła ucieczka ludzi. Będą ludzie wyjeżdżać, opuszczać swoje miejsca, raczej nie z całej Polski, ale z pewnych części Polski. Na świecie są przygotowane 2 fronty.
Bliski Wschód i Rosja, Ukraina, Białoruś, te rejony, Polska, te rejony, które wymieniłem, czyli Bliski Wschód i tu, staną się otwartymi frontami, można było powiedzieć, początku wojny światowej. Tu się to zacznie. W Polsce zacznie się to w dzień. Ludzie będą opuszczali, uciekali z pracy, ze szkół dzieci. To się stanie zupełnie niespodziewanie. Absolutnie nikt nie będzie przypuszczał nawet, że nagle się coś zacznie. Ten prezydent Nawrocki w swojej kadencji będzie musiał ogłosić w Polsce stan wojny. I chyba nie tylko ten prezydent nasz, ale i w innych miejscach w Europie też to będzie ogłoszone. Stanie się to po 3 wielkich atakach Ukrainy na Rosję. Zwróćmy uwagę, Europa, także Stany Zjednoczone, pozwoliły Ukrainie strzelać w kierunku Rosji rakietami dalekiego zasięgu. Ale też państwa europejskie i Stany Zjednoczone dają Ukrainie te rakiety. Można powiedzieć, że w ten sposób, czy chcemy, czy nie chcemy, i Europa, i Stany Zjednoczone angażują się w tą wojnę. I Rosja tak to odczytuje. Jak się zacznie ta wojna, jak ruszą te dwa fronty, Bliski Wschód i Rosja, to nie cała Europa będzie w tym konflikcie jednomyślna. Po stronie rosyjskiej staną, może nie staną militarnie, ale jak gdyby określą się Węgrzy, Rosja, Turcja, Grecja i niektóre państwa bałkańskie. Te państwa określą się bardziej za racją Rosji. Jak się to zacznie, to taktycznie Polska zostanie wykorzystana przez Wielką Brytanię, też Niemcy, ponieważ jak to się zacznie, to brytyjskie samoloty będą startowały nie z Wielkiej Brytanii, a z Polski, co bezpośrednio spowoduje zagrożenie naszego kraju na atak rosyjski. Mi się któryś raz z kolei, ja staram się unikać dat, ale mi się któryś raz z kolei skojarzył 2028 rok. Czyli być może te zdarzenia zaczną się w 2028, a być może, nie jestem pewny tej daty, ale 2028.